Cmentarz Narodowy Arlington jest największym cmentarzem należącym do systemu ponad 160 cmentarzy narodowych i zarządzany przez Armię Stanów Zjednoczonych. Spoczywa na nim około 400 000 osób. Wśród nich można znaleźć wiele znanych postaci, takich jak prezydent John Kennedy, jego brat senator Robert Kennedy czy generał John Pershing. Mnie jednak przyciągnęły tu groby amerykańskich astronautów. Zapraszam więc wszystkich na najdziwniejszą kosmiczną wyprawę po grobach pochowanych tu kosmicznych bohaterów. Spacer po cmentarzu Arlington zaczniemy od 2 pomników poświęconych tragicznie zmarłych astronautów promów kosmicznych Challengera w 1986 i Columbia w 2003 roku. Szczególnie ta ostatnia katastrofa zadecydowała, że w styczniu 2004 roku prezydent George Bush, ogłaszając swoją wizję eksploracji kosmosu, zadecydował o wycofaniu się Amerykanów z programu Space Shuttle do momentu ukończenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zbliżamy się do pierwszego pomnika poświęconego astronautom promu Challenger. Widzimy na nim popiersia wszystkich osób, które zginęły w 73 sekundzie lotu 28 stycznia 1986 roku, tuż po starcie ze stanowiska LC-39B w Kennedy Space Center na Florydzie. Byli to dowódca Francis Scobie, pilot Michael Smith oraz specjaliści misji Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, specjaliści do spraw ładunku Gregory Jervis, Krista McAuliffe. Z tyłu nagrobka został wykuty wiersz z 1941 roku napisany przez pilota kanadyjskich sił powietrznych i poetę Johna Gillespie Magee Jr., zainspirowany wydarzeniami II wojny światowej. Wiersz ten został umieszczony na wielu pomnikach lotnictwa na całym świecie. Wszystkich zainteresowanych jego treścią odsyłam do mojego artykułu we wrześniowym wydaniu Astronomii. Pod pomnikiem tym znajdują się niezidentyfikowane szczątki wszystkich 7 astronautów. Część szczątków udało się zidentyfikować i zostały one pochowane w indywidualnych grobach, a są to szczątki pułkownika Francisa Scobie z sił powietrznych oraz kapitana Michaela Smitha z marynarki wojennej. Widzieliście ten mały kamyczek? Niestety, tylko w taki sposób mogłem oddać hołd zmarłej tragicznie Christie McAuliffe, która podobnie jak ja była nauczycielką. Ja fizyki, ona angielskiego i historii Ameryki. Drugi pomnik poświęcony jest astronautom promu Columbia, którzy zginęli 1 lutego 2003 roku w wyniku uszkodzenia panelu ochronnego na lewym skrzydle orbitera. Po wejściu w atmosferę gorące gazy, które dostały się do wnętrza skrzydła, rozbiły prom na tysiące kawałków. W skład załogi wchodzili dowódca Richard Husband, pilot William McCool oraz specjaliści misji David Brown, Kalpana Chawla, Michael Anderson, Laurel Clark i Ilan Ramon.
Z przodu mamy symboliczne logo misji. W centralnym punkcie orbitera mamy znak mikro-G, co symbolizuje oczywiście mikrograwitację i badania nad nią. Promienie dochodzące do gwiazdy to symbol astronautów. Rozmieszczenie 7 gwiazd na lewym skrzydle orbitera przedstawia konstelację Gołębicy, po łacinie Kolumba, co miało symbolizować pokój na Ziemi, ale również prom kosmiczny Columbia. Ciekawe jest to, że te 7 gwiazd ma jeszcze inne znaczenie. Przedstawiają one nie tylko 7 członków załogi, ale również oryginalną pierwszą siódemkę Mercury, która utorowała drogę do późniejszych badań kosmosu. Jeszcze jedna mała ciekawostka dla bardziej wnikliwych. Ilan Ramon był przedstawicielem izraelskich sił powietrznych. W związku z tym jedna z gwiazdek jest 6-ramienna. Znaleźliście ją? Dajcie znać w komentarzu. Kolejny przystanek to pomnik upamiętniający astronautów załogi Apollo 1, która 27 stycznia 1967 roku zginęła w pożarze wewnątrz modułu dowodzenia podczas prób przedstartowych. Jest on w miarę nowy, bo został poświęcony 2 czerwca 2022 roku. Pod tym pomnikiem nie jest pochowany żaden członek załogi. Virgil Grissom oraz Roger Chaffee mają swoje indywidualne groby, które zresztą leżą niedaleko. Edward White jest pochowany na cmentarzu wojskowym w West Point. Przejdźmy zatem do ich grobów. Roger Chaffee, można powiedzieć, był żółtodziobem. To miał być jego pierwszy lot w kosmos. Choć z programem kosmicznym zetknął się już podczas misji Gemini 3 i Gemini 4, gdzie był tzw. Capcomem, czyli osobą odpowiedzialną za komunikację z załogą statku kosmicznego. Warto wspomnieć jeszcze, że gdy wybrano go do misji Apollo 1, miał wówczas 31 lat. Tuż obok leży Gus Grissom, prawdziwy weteran kosmicznych lotów. Przez wielu pamiętany był nie tylko jako astronauta, ale również świetny pilot samolotów odrzutowych. Wykonał 100 misji podczas wojny w Korei w latach 1950-53. 21 lipca 1963 roku został drugim Amerykaninem po Alanie Shepardzie, który wzniósł się w kosmos, choć należy dodać, że był to tylko lot suborbitalny. 23 marca 1965 roku pilotował statek Gemini 3, którym wykonał już pełne 3 orbity, będąc jednocześnie pierwszym Amerykaninem, który poleciał dwukrotnie w kosmos. Wszystkich zainteresowanych postacią Virgila Grissoma zapraszam do obejrzenia 5. odcinka Kosmicznych Bohaterów na moim kanale. Przejdźmy teraz do następnego nagrobka, a należy on do Johna Glena, pierwszego Amerykanina, który 20 lutego 1962 roku okrążył Ziemię, i to w dodatku 3-krotnie. Przeszedł również do historii jako najstarszy astronauta, kiedy to 29 października 1998 roku w ramach misji promu kosmicznego STS-95 poleciał w kosmos w wieku 77 lat, pomimo tego, że był już wtedy emerytowanym senatorem z Ohio. Jeszcze we wrześniu planują nagrać 6. odcinek Kosmicznych Bohaterów, właśnie o Johnie Glenie. Bądźcie czujni. Przejdźmy teraz do grobów astronautów, którzy w jakiś sposób byli związani z programem księżycowym Apollo. Od kogo zacząć? Zacznę od Apollo 7. Co prawda była to misja orbitująca wokół Ziemi, ale nie oznacza to, że mniej ważna. Była to przecież pierwsza misja załogowa w programie Apollo po katastrofie Apollo 1. Na cmentarzu Arlington możemy znaleźć tylko grób Dona Eisley, pilota doświadczalnego, ale również, jak widać z nagrobka, pilota sił powietrznych uczestniczącego w wojnie w Korei i w Wietnamie. Tuż obok, choć nie jest to w kolejności, spoczywa James Irwin, również pilot sił powietrznych oraz uczestnik wojen w Korei i Wietnamie. Poza tym, albo przede wszystkim, pilot modułu księżycowego Apollo 15. Był 8. w kolejności człowiekiem stąpającym po powierzchni Księżyca. Jak na księżycowych astronautów, zmarł dość młodo. Już podczas powrotu na Ziemię objawiły się jego problemy z sercem. Doświadczył arytmii i gdyby był na Ziemi, zapewne trafiłby na OJOM. Ale miał podawany 100% tlen i zero grawitacji, tak więc znalazł się w warunkach najlepszych, jakie mógł mieć.
Czas teraz na Apollo 10. Spoczywa tutaj tylko John Young, ale za to najbardziej z całej trójki doświadczony. Brał udział w misjach Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10 i Apollo 16, a także w misjach wahadłowców STS-1 i STS-9. Przeszedł do historii jako jedyny astronauta, który latał na 4 różnych statkach kosmicznych. Gemini, moduł dowodzenia Apollo, moduł księżycowy Apollo i prom kosmiczny. Prawdziwy kosmiczny podróżnik. Przejdźmy teraz do Michaela Collinsa, astronauty, ale również pilota doświadczalnego, głównie znanego z faktu bycia pilotem modułu dowodzenia, który w misji Apollo 11, pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, pozostał na orbicie Srebrnego Globu w statku Columbia. Nie mylić z promem Columbia. Warto jednak pamiętać, że brał również udział w misji Gemini 10. Czemu zaczęmy od Collinsa? Bo Aldrin dobrze się trzyma. Armstrong natomiast został skremowany, a jego prochy rozrzucono po Oceanie Atlantyckim. Trochę szkoda. O prawdziwym szczęściu można powiedzieć w przypadku misji Apollo 12. Na cmentarzu tym spoczywa cała trójka, a więc Charles Pitt Conrad, który brał udział jeszcze w misjach Gemini 5, Gemini 11 oraz Skylab 2, trzeci człowiek spacerujący po powierzchni Księżyca. Alan Bean, czwarta osoba na Księżycu, ale również uczestnik późniejszego Skylaba 3. Trzeci astronauta tej misji to Richard Dick Gordon, pilot doświadczalny i oficer marynarki wojennej. Oprócz Apollo 12, w ramach którego musiał pozostać na orbicie Księżyca w statku Yankee Clipper, brał udział jeszcze w misji Gemini 11. Kolejny nagrobek należy do Stuarta Rossa, jedynego przedstawiciela misji Apollo 14 na tym cmentarzu. Choć była to jego jedyna misja w życiu i nie stąpał po powierzchni Księżyca, ma najbardziej okazały nagrobek ze wszystkich astronautów. O Jamesie Irwinie już wspominałem, ale oprócz niego spoczywa tu jeszcze jeden astronauta z misji Apollo 15. Jest nim Alfred Worden. To też była jego jedyna misja i również nie schodził na powierzchnię Srebrnego Grobu. Niestety, Worden był ostatnim przedstawicielem programu Apollo. Nie ma tu grobów astronautów z misji Apollo 16 i 17. Nie oznacza to jednak, że nie można znaleźć grobów jeszcze innych astronautów. Może nie tak bardzo znani, ale o nich również warto wspomnieć. Clifton Williams był majorem w Korpusie Piechoty Morskiej i pilotem doświadczalnym. Dlaczego o nim prawdopodobnie nie usłyszeliśmy? Niestety, zginął w katastrofie lotniczej w 1967 roku. Był zapasowym astronautą w misji Gemini 10. Miał być zapasowym astronautą w misji Apollo 9 i miał stąpać po Księżycu w ramach misji Apollo 12. Po jego tragicznej śmierci został zastąpiony przez Alana Beana. Kolejna podobna postać to Charles Bassett, pilot sił powietrznych, uczestnik wojny w Korei i astronauta przydzielony do misji Gemini 9. Niestety, zginął wcześniej w wypadku lotniczym podczas szkolenia do pierwszego lotu w kosmos. Na cmentarzu Arlington możemy jeszcze znaleźć astronautów z młodszego pokolenia, choćby Steven Thorne, pilot doświadczalny urodzony w Niemczech i kandydat na astronautę z 1985 roku. Zginął podczas katastrofy samolotu doświadczalnego, którego był pasażerem. David Griggs został natomiast zatrudniony w Johnson Space Center jako pilot badawczy wspierający programy NASA, np. przy promach Space Shuttle. Sam wziął udział w misji STS-51D w kwietniu 1985 roku, gdzie dokonał pierwszego nieplanowanego wyjścia w przestrzeń kosmiczną. Zmarł podczas przygotowań do kolejnej misji STS-33. Na tym chciałbym zakończyć ten dziwny spacer po cmentarzu Arlington. Czy wszystkich astronautów odnalazłem? Wiem, że nie. Zostało prawdopodobnie jeszcze 2 z misji promów kosmicznych. Ale mój czas poświęcony wędrówkom po cmentarzu dobiegł końca. Przecież czekały mnie jeszcze inne kosmiczne atrakcje w Waszyngtonie. Jakie? O tym dowiecie się w kolejnych odcinkach
kosmicznych wypraw. Zanim się jednak z Wami pożegnam, to na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Może nie związana z astronautami, ale z cmentarzem i owszem. Otóż jedną z największych atrakcji na cmentarzu Arlington, jeżeli można w ogóle takiego sformułowania użyć, jest zmiana wart przed pomnikiem nieznanego żołnierza. Podczas dnia zachodzi ona co pół godziny. Szczątków żołnierzy z I i II wojny światowej oraz z wojen w Korei i Wietnamie pilnują żołnierze armii amerykańskiej nieprzerwanie od 2 lipca 1937 roku. Zmiana warty przebiega według ustalonej rutyny i jest bardzo widowiskowa. Popatrzmy. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I am Sergeant Borden of the 3rd Infantry Regiment, United States Army, Guard of Honor, 2 of the Unknown Soldier. The ceremony that you are about to witness is the changing of the guard. In keeping with the dignity of this ceremony, it is requested that everyone remain silent and standing. Thank you.
Left shoulder. Hard. Forward. March. Charge. Halt. Forward. March. Charge. Halt. Forward. Halt. Ready. Hey. Reset. Halt. Forward. Halt. Ready. Hey. Pass. On your orders. Halt! And order. Remain as directed. Order. That's all. Ready. Hey. Reset. Arm. Right shoulder. Arm. Arm. Right. Hey. Forward. March. Guard. Halt. Go out. Jó kell, hogy